Równo 100 lat temu powstała firma Paturpowo-Gaz. To jest niesamowite. 100 lat, naprawdę kawał czasu. Ile to wody upłynęło. W roku 1925 inżynier Antoni Kotowicz wyszedł z pomysłem stworzenia i wyprodukowania pierwszego polskiego wodomierza. Był to krok przełomowy nie tylko dla wodociągów poznańskich, z których firma się wywodzi, ale generalnie dla branży wodociągowej w Polsce. Była to technologia przełomowa. Z drugiej strony ciężko sobie wyobrazić, jaki wysiłek intelektualny został w to włożony, ponieważ stworzenie czegoś od zera jest zupełnie czymś innym niż ewolucja produktu, który istnieje. Chciałbym to wszystko zobaczyć własnymi oczami, jak oni to wszystko stawiali, ten zakład od podstaw. Ta firma dzięki może też nim przetrwała te 100 lat. Gaz, czyli te 3 człony, tak? Poznań, woda i gaz, bo kiedyś również zajmowaliśmy się produkcją gazomierzy, ale to nie moje czasy. To było ich takie dziecko, o które wszyscy dbali i starali się, żeby się wychowywało jak najlepiej i przynosiło jeszcze korzyści. Już w 1929 roku firma pokazała się na słynnej powszechnej wystawie krajowej w Poznaniu. Od razu z najlepszej strony zdobywając medale, złoty i brązowy. Zawsze to są niesamowite historie, nawiązujące do tego, jak to było w latach 50., 60., jak wtedy ten Powogaz się różnił. Więc zdecydowanie też to czuję, widzę i to tworzy nasze DNA. Jak ja przyszedłem do zakładu, to jeszcze pracowali ludzie, którzy zakładali ten zakład, budowali ten zakład. I ja mam do nich do dzisiaj bardzo duży szacunek i moi koledzy, ci, którzy ich znali i ze mną jeszcze pracują, bo na pewno nie było łatwo, to były czasy powojenne. W Powogazie przepracowałem 42 lata. Pracowałem z osobami, które początki Powogazu pamiętały. Pracowałem z wnukiem pana Kazimierza Cugechera, który był wybitnym pracownikiem Powogazu, żył 100 lat i 4 miesiące i zostawił swoją spuściznę tutaj w Powogazie, a dzisiaj w Paturpowo-Gazie. Jestem chłopakiem, szczunem z Jeżyc. Wiadomo, że Powogaz był zlokalizowany od 1957 roku na Jeżycach. Mieszkałem bardzo blisko, bo na ulicy Szamarzewskiego. No i w wieku 23 lat rozpocząłem pracę zawodową w Powogazie. Dokładnie 7 czerwca 1982 roku. Zaczynałem pracę jako mistrz, to nie mieliśmy komputerów, żadnych tam ISO ani nic. To było zwykłe wszystko pisane na kartce, długopis, nigdzie rejestrowane nic. Teraz wszystko jest systemowo. Nie wyobrażam sobie, jak było w 1925 roku. Ta historia nie jest tylko taką, którą ja tutaj buduję. To jest historia wielu ludzi, których znałem już za dziecka, bo tak naprawdę zaczynało się od pierwszych spotkań w ramach kolonii organizowanych przez Powogaz, odwiedzin taty podczas jego pracy, więc od samego początku widziałem, jak ten zakład tworzy historię swoją. Ludzie chcieli coś robić, chcieli coś umieć, potrafić zbudować. Produkty, które wymyślili, tak naprawdę nie są trywialne. To nie jest produkt, który żyje 2 dni na rynku. To jest produkt, który też jest społecznie potrzebny. On ma dużą misję do zrealizowania. On chroni domy, zasila wodę, pozwala odczytywać stany. Ja myślę, że był to taki pierwiastek romantyzmu. Weszłam do firmy, która miała już 96 lat. Rozejrzałam się i pomyślałam, ale tu jest historia. Doceniam to, że pracuję w firmie, która ma polski kapitał i która ma taką historię, która rzeczywiście potrafi zainspirować swoją historią, utrzymaniem się w tych trudnych dla Polski jednak czasach, bo jednak Polska przechodziła przez różne perturbacje. Jest to z pewnością bardzo inspirujące, że to wszystko się udało i jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy.
Apator tworzą ludzie. Mamy szczęście pracować ze wspaniałymi pracownikami, którzy cechują się niezwykłą lojalnością i uczciwością, są bardzo zaangażowani i to jest coś, co buduje fundament tej firmy. Często pracują tu całe rodziny i w wielu pokoleniach, więc wynoszą tą pracę, rozmawiają z żoną, z małżonkiem, z dziadkiem, z ojcem i to jest ten element, który napędza taki wyższy poziom odpowiedzialności za przyszłość tej organizacji. Myślę, że to wynika z tej odpowiedzialności za wyrób, za jakość i za pracownika, co widać też w tej wielopokoleniowości. Obserwowałem wielopokoleniowość, takie było ukute sformułowanie, że Powogaz, a później Apator Powogaz jest firmą rodzinną. No tak naprawdę moja historia jest związana z Powogazem, nawet rodzinna. I powiem szczerze, że będąc młodym człowiekiem, cały czas gdzieś ten Powogaz się tutaj przewijał w mojej rodzinie. Zaczynając od mojej babci, przez mojego ojca, gdzieś te rozmowy zawsze krążyły wokół Powogazu. Cytując hasło naszej wizji, w grupie Siła wszyscy pracownicy w momencie trudnej sytuacji potrafią grać do jednej bramki. I myślę, że w poprzednich latach, dziesiątki lat temu było podobnie. Imponuje mi w naszych pracownikach ten pierwiastek przedsiębiorczości, to oddanie firmie, to, że ich praca nie kończy się często na zamknięciu drzwi po 8 godzinach, cały czas myślą o tym, co można dać więcej do firmy i rzeczywiście tym żyją. Wydaje mi się, że to jest wyjątkowe. Od kilku lat jesteśmy w etapie pewnej transformacji pokoleniowej. Wielu pracowników po wielu latach pracy, zazwyczaj to 40, 45, 50, odchodzi na zasłużoną emeryturę i w to miejsce zatrudniamy nowych pracowników, którzy będą tworzyły tak naprawdę kolejną historię tej firmy. Jesteśmy w trakcie rewolucji technologicznej związanej z cyfryzacją oraz sztuczną inteligencją i to jest taki obszar, na który na pewno mocno stawiamy i rozwijamy. Nowoczesne technologie to jest coś niesamowitego w naszej firmie. To czasem ja to porównuję z Gwiezdnymi Wojnami. To jest niesamowite uczucie, kiedy włączam sobie komputer, przywołuję paletę, ona za chwilę jest u mnie. Teraz wszystko dzieje się niemalże samo. Ciekawym obszarem jest na przykład zautomatyzowana linia do legalizacji produktów. To chyba pierwsze takie połączenie w Europie zrobotyzowanej stacji i półautomatycznych stołów legalizacyjnych. Świetnie działa do tej pory. Myślę, że to jest rozwiązanie, które rzadko który producent może mieć u siebie w parku maszynowym. W cyfryzacji już jesteśmy. Mamy bardzo dobre rozwiązania, jeżeli chodzi o programowanie dla obszaru wody. Biorąc pod uwagę jakość naszych produktów, technologie, które mamy, kompleksowość rozwiązań, które mamy szansę na duży rozwój. Perspektywy biznesowe kształtują się bardzo dobrze. Mamy bardzo dobre portfolio produktowe, zgrany i dynamiczny zespół. Patrząc na to, że rozbudowujemy swoje struktury globalne, wydaje się, że kolejne lata będą dla nas bardzo dynamicznym wzrostem. Każdy dzień jest inny, każdy dzień przynosi wyzwania. Myślę, że jest to jak najbardziej naturalne dla firmy, która jest na fali, rozwija się. Bycie prezesem Apator Powogaz to wielka odpowiedzialność, ale i duma z prowadzenia firmy o tak bogatej historii. Myślę, że my wszyscy jesteśmy jak taka orkiestra, która gra razem ze sobą od 100 lat. Największą wartością to jest chyba to, że jesteśmy zgranym zespołem. Ja nie mówię tylko tutaj o magazynie, ale o całej jakby naszej społeczności tutaj małej. Poświęcenie i przywiązanie do pracy. No to tak naprawdę może patrzę przez pryzmat swój, ale przez te lata tak naprawdę człowiek związuje się i z ludźmi, którzy tutaj są i oddają swoje serce, a przy okazji wszystkim mam wrażenie, że zależy na dobru Powogazu. Żeby być unikalnym, to trzeba być lojalnym. Czyli jeżeli ktoś ma w sercu Apator Powogaz,
chce w tej firmie pracować, chce się w niej rozwijać, musi firmę poznać od środka. Zostawiłem tu serce i wierzę w tą firmę. Wiem, że będzie ta firma się w dalszym ciągu rozwijała, że będą kolejne lata i trzymam kciuki za obecnie pracujących tutaj, żeby to się udało.